książka, na podstawie której robimy to przedstawienie. Bardzo wielowątkowa, na wielu poziomach i bardzo też magiczna i epicka. Więc byliśmy zmuszeni do tego, żeby wyciągnąć wątki, które nas najbardziej interesują i żeby opowiedzieć historię troszkę naszą, inspirowaną książką Radka Raka. Hanna, ty masz serce, Hanna, nowe serce od Króla Węży. Hanna jakby weszła od razu w scenę, łóżko, samouszko. Może jakby. Ale to też sytuacja na to. Tak. Fabularnie jest to o Jakubie Szeli, który w przedziwny, magiczny sposób zamienia się w swojego pana Wiktoryna Bogusza. Uwiedziony namową diabłów, dostaje się do krainy Króla Węży, potem, żeby spotkać Sławę, która jest czarownicą, żeby spotkać złego człowieka, który jest też czarodziejem, a może właśnie jest kimś, kto odczarowuje, żeby spotkać Zmory, żeby spotkać Rusałkę, żeby spotkać Hanę, która odda mu swoje serce, a którym on wzgardzi, a swoje serce będzie chciał dać komuś innemu. To jest taka opowieść o zemście i też jest opowieścią o sprawiedliwości, ale też jest bardzo ważne, ten wątek, czy my mszcząc się stajemy się lepsi, czy jesteśmy tacy sami jak nasi oprawcy. Czy zemsta nas usprawiedliwia do bycia równie okrutnym i równie złym, czy w imię wyższych racji, naszego poczucia godności i sprawiedliwości możemy stać się oprawcami. Przyjmij od nas, Kuba, te szable, na znak, że cię lubimy. I na znak, że nie masz broni. Oprócz Jakuba Szeli i Wiktoryna Bogusza, pana Jakuba Szeli, są bardzo ważne, silne postacie, bo jest spektakl trochę podzielony na takie części, 4 części, czyli jest opowieść o Hanie, jest opowieść o Malwie Rusałce, jest opowieść o czarownicy Sławie. I jest 4. opowieść, która jest opowieścią o zemście, czyli mamy taki zestaw Hana, Malwa, Sława, zemsta. To kobiety są tutaj filarami poszczególnych etapów zmiany bohaterów, przemiany. No to co? No to spiskujemy, panowie. Opowiadamy baśń. Bardzo by mi zależało na tym, żeby to była baśń, ale nie bajeczka. Bo moim mistrzem takiej opowieści jest na przykład Miyazaki, ten, który jest autor filmów jak Spirited Away albo Księżniczka Mononoke. Tylko że my opowiadamy tę historię naszą polską, o Jakubie Szeli i o Rabacji, która jest jakby puentą tego przedstawienia i tych wydarzeń. To powstanie nie w jednym, a w 3 zaborach. W Kongresówce, potem w Prusach, potem u nas. W końcu skończą się obce króle, kajzary i cary i znów będzie Rzeczpospolita. Chcemy opowiedzieć to naszą wrażliwością, więc muzyka, którą autorem jest Wojtek Kucharczyk, jest bardzo współczesna, bardziej przypominająca brzmienia z filmu, który ostatnio nam się bardzo podobał, czyli Substancji. Kostiumy i scenografia autorstwa Mirka Kaczmarka są kostiumami, które nie udają epokowych kostiumów, tylko są taką wariacją na temat tego, jak my to byśmy widzieli tych bohaterów współcześnie. Postanowiliśmy zabawić się wzorem wężowym i jakby stworzyć z tego główny element krajobrazu. Stąd też pojawiła się góra, jakaś taka dość specyficzna podłoga, która trochę przypomina ziemię, trochę jakiś taki grunt roślinny. No i dodatkowe elementy, też te małe skałki plus chata, która już jest takim obiektem mocno wiejskim, typowo wiejskim. Po pierwsze jest to dom po pożarze, a po drugie jest to też takie miejsce odwiedzane przez diabły. Jak połączyć ogień piekielny z kotłami smolistymi według przypowieści ludowych, no to właśnie nam się robi taki kolaż pewien. Zresztą to jest cudowne, że udało się też taką jakby na taki natrętny realizm odrealnić przez to. Powstał dzięki temu taki obiekt bardzo abstrakcyjny, ale też taki bardzo intrygujący, myślę, niejednoznaczny, mimo jakby takiego bardzo typowego zarysu historycznego.
pasuje to, że ona jest taka obcisła, czy wolałabyś mieć więcej Nie, luzu? mnie nie, jakby mnie tu nie przeszkadza, bo ja nic takiego nie robię, ja się tylko noszę, nie? Mnie tylko co, to ten dekolt bym chciała Tak, mieć. tak, ten dekolt Większy będzie. po prostu, Ten dekolt bo... będzie większy. Musieliśmy oczywiście rozdzielić jakby grupy społeczne, to znaczy utrzymać w ryzach szlachtę, skontrastować tęże grupę z wieśniakami. Na wieśniaków pomysł był dość szybko się pojawił, żeby oni byli w kolorze czerwonym, to znaczy, żeby oni jakby ten kostium zawierał jakiś element trochę przemocowy. No w tym wypadku jest to kolor i nie jest to krew ofiary, tylko wręcz przeciwnie. Natomiast szlachta jest spięta bardzo z elementami scenografii, czy z tą taką metaliczną zielenią, która się ujawnia w pewnych momentach, w sytuacjach, kiedy jesteśmy na dworze. I te kostiumy brokatowo, cekinowo, takie tęczowe, od zieleni do fioletu, no to jest właśnie jakby taka próba połączenia tego krajobrazu zmieniającego się z kostiumem. To jest ogromna frajda i przyjemność móc pracować w teatrze, który jest po remoncie i który jest hipernowoczesny i posiada po prostu możliwości takie, których no, zazwyczaj nie ma w innych teatrach, nie? Znaczy, że my możemy się bawić całą tą machiną teatralną, zapadniami, obrotową sceną, fantastycznym parkiem maszyn, światłem, dźwiękiem, brzmieniem. Sam wiesz, kto mleko kradnie i dla kogo. Wiem, nie wiem, ale wiedzieć jedno zrobić, coś tym drugie. Motyw zemsty jest jakimś motorem, jest paliwem, jest tym mechanizmem, który nakręca całą opowieść, tak? Znaczy to jest ten silnik. Wszyscy bohaterowie tego przedstawienia, postaci tego przedstawienia funkcjonują dlatego, że to zemsta jest tym, co pcha ich do działania. To zemsta jest tym, co nakręca fabułę przedstawienia, nakręca tą opowieść. Co było, będzie.